Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Spełnienie i przyszłam do Was z krasnalem, który ma na imię Doświadczenie. Pewnego dnia w wiejskiej chacie, blisko przepięknego jeziora, przy piecu na ławie siedział krasnal. Właśnie ten krasnal, który miał dla tej bajki imię Doświadczenie. Siedział, machał nóżkami, machał i widać było, że na kogoś czeka, a może na coś. I gdy tak machał nogami, stół, który stał w izbie, zapytał: na kogo czekasz? Na co czekasz? A, czekam na Jana. Na Jana? Tak, bo Jan dzisiaj skończył zbierać doświadczenia. I dzisiaj będzie mnie przekazywał swojej młodszej siostrze Annie. No co ty opowiadasz? Będzie ciebie przekazywał? A dlaczego? No wiesz, ja jestem krasnal, a krasnal odpowiada za zbieranie doświadczeń. I ponieważ Jan skończył już zbierać swoje doświadczenia, przekaże mnie Annie. Dziwne, powiedział stół, no ale zobaczymy. I w tym momencie do izby weszła Anna, a za Anną Jan. Widać było, że coś zdarzyło się radosnego w ich życiu, bo oboje byli podnieceni, radośni, uśmiechnięci. Anna w którymś momencie zapytała: Janie, mówiłeś mi dzisiaj rano, że skończyłeś już zbierać doświadczenia i teraz będziesz szukał w życiu przeżyć. Ja bym też chciała, żeby doświadczenia zdarzyły się w moim życiu. No dobrze, rzekł Jan, zatem zbieraj doświadczenia. Dobrze, będę zbierała doświadczenia. I dużo doświadczeń, a później te doświadczenia pewno czymś zaowocują, tak jak im w twoim życiu, bo mówiłeś, że teraz będziesz zbierać przeżycia. I w tym momencie, gdy Anna to powiedziała, krasnal poczuł do niej przyciąganie. Tak go ciągnęło do Anny i w tym samym momencie, gdy przyciągnęło go do Anny, wskoczył do jej zasobu leksykalnego. Anna tak trochę się poruszyła i rzekła: wiesz, tak jakbym poczuła, że krasnal jest już ze mną. Czy może dałeś mi tego krasnala, który opiekował się w twoim zasobie leksykalnym doświadczeniami? Czy może ja sama go wzięłam? Oho, to ja, krasnal, sam decyduję o tym, kto skończy doświadczenia. Odezwał się krasnal, ale nikt go nie słyszał. Jan się uśmiechnął i rzekł: najważniejsze, że już krasnala masz w swoim zasobie leksykalnym i on pomoże ci zebrać wszystkie doświadczenia. Fajnie, cieszę się, rzekła Anna. Ja też się cieszę, powiedział krasnal. Minęło wiele lat. Gdy Anna zebrała wszystkie doświadczenia, historia się powtórzyła. Pewnego dnia do izby, której kiedyś Jan i Anna rozmawiali, weszła Joanna pierwsza, a za nią Anna. I było identycznie, tak samo. Anna powiedziała: słuchaj, Joanna, ja już zebrałam wszystkie doświadczenia w swoim życiu. Może czas, żebyś ty je zebrała. No, może, faktycznie. Mówisz o tym, że teraz trzeba, żebyś
zbierała przeżycia, a Jan już zbiera realizację. Tak, tak, rzekła Anna. I w tym samym momencie Krasnal poczuł przyciąganie do zasobu leksykalnego Joanny i wskoczył tam. O, czuję coś, Anna. Tak jakby uruchomiły się we mnie doświadczenia, będę je zbierać. O, ze mną było tak samo, powiedziała Anna. I znowu minęło wiele, wiele lat. Któregoś dnia do izby weszła Marta, a za Martą Joanna. Wiesz, dzisiaj od rana przychodzi mi do głowy, rzekła Joanna, że trzeba, żebym już zbierała przeżycia w życiu. Mój brat już się spełnia, Jan spełnia się w życiu. Anna zaczyna zbierać realizację. Pewno na mnie czas do przeżyć. A komu oddać doświadczenia, czyli Krasnala, który opiekuje się doświadczeniami? Mnie, rzekła Marta. I w tym momencie znowu Krasnal skoczył w zasób leksykalny, tym razem Marty. Marta poczuła. Chyba mam już Krasnala, który odpowiada za doświadczenia w moim życiu. Cieszę się, rzekła Joanna, bo ona w tym samym momencie poczuła przeżycia, że czekają ją w życiu przeżycia. I gdy tak rozmawiała z Martą, do izby wszedł Jan, a za Janem Anna. Wiecie co? Powiedział Jan. Ja już się spełniam w życiu. Nazbierałem wszystkiego, co było trzeba po drodze, a mianowicie poznałem różne słowa, doznałem je, a potem doświadczyłem, przeżyłem, zrealizowałem, a teraz już się spełniam w życiu. O, ja dopiero wchodzę w spełnienie, powiedziała Anna. A ty się spełniasz. Czy każdy trzeba, żeby przeszedł taką drogę? Tak, rzekł Jan. To jest oczywistość. Do spełnienia trzeba dorosnąć, trzeba wejść w spełnienie, zbierając najpierw to, co jest przed spełnieniem. Ja dzisiaj się spełniam. Krasnal w zasobie leksykalnym Marty klaskał w dłonie. Ciągle mam zajęcie w tej rodzinie, rzekł. I wtedy stół, który słyszał to, co mówi Krasnal, zapytał, czy jest jeden Krasnal w rodzinie? A skąd? Jest nas wielu w jednej rodzinie. Tyle tylko, że gdy jeden skończy doświadczenie, to informuje o tym drugą osobę i tak na dobrą sprawę przechodzę, ale jest nas o wiele więcej Krasnali, bo i mama Jana, Joanny, Anny i Marty ma też Krasnala i tata. Czyli to taka rodzina Krasnali, powiedział stół. Tak, ale te Krasnale mają określone cechy z przeznaczeniem dla tego rodu, dla tej rodziny. A ta rodzina to jakie miała przeznaczenie? Zapytała ława, która raptem przetarła oczy i przypomniała sobie, że kiedyś już był ten temat poruszony o doświadczeniach. Ta rodzina zbierała doświadczenia w zakresie miłości, rzekł Krasnal, który był głównym Krasnalem.
wśród wszystkich krasnali w tym domu. Trzeba zatem pamiętać, że doświadczeniami opiekuje się krasnal w naszym zasobie leksykalnym. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.